Dzisiaj pogoda postanowiła zaserwować nam prawdziwy test charakteru. Leje jak z zebra. Ale wiecie co? Nie ma złej pogody na trening. Jest tylko nieodpowiednie nastawienie, no i może czasem ciuchy. W planie mam dzisiaj solidny trening, tempa. 4 razy po 6 minut w trzeciej strefie mocy. Całość zajmie około godziny. Zapraszam Was do obejrzenia, jak wygląda walka nie tylko z watami, własnymi słabościami, ale także z tym, co serwuje nam aura. Zanim przejdziemy do konkretów, kluczowa jest solidna rozgrzewka. Dziś przy tej temperaturze i wilgoci jest ona podwójnie ważna. Chodzi o to, by stopniowo przygotować mięśnie, stawy, układ krążenia i przede wszystkim głowę na intensywny wysiłek, który za chwilę nadejdzie. Te pierwsze 10-15 minut to też czas na oswojenie się z warunkami na drodze. Jak dziś trzyma przyczepność, jak zachowuje się rower na mokrej nawierzchni. Robię kilka głębszych oddechów, staram się złapać rytm i pozytywne nastawienie. Jeszcze kilka minut i zaczynamy główną część dzisiejszego treningu. Jest tu fajny taki kościółek drewniany, zielony kiedyś tu był. Jak będzie pogoda, to przyjadę tu z dronem i go ogram, bo myślę, że może być fajny widoczek tej zabudowy, tej wsi razem z tym kościołem w centralnym punkcie. O, widzicie? Zobaczcie jaki fajny, no już taki rozpadający się, ale jest spoko, nawet podobno można tam wejść do środka, jakoś gdzieś przez dziurę, ale wchodzić chyba nie będziemy, ogramy go tylko z zewnątrz. A tymczasem za minutę zaczynamy nasz pierwszy interwał tempowy. Akurat spoko, bo dojedziemy do dobrego asfaltu, żeby po tych dziołach nie jechać zbyt szybko. No dobra, rozgrzewka za mną. Czas na konkrety. Właśnie zaczynam główną część dzisiejszego treningu. 4 mocne, 6-minutowe interwały tempowe. Ale czym właściwie jest ten osławiony trening tempo? I dlaczego jest tak ważnym elementem w planie każdego kolarza, czy generalnie sportowca wytrzymałościowego? Postaram się Wam to przybliżyć, jednocześnie walcząc tutaj z watami i no cóż, z tą piękną deszczową pogodą. Trening tempo, często określany jako jazda w trzeciej strefie intensywności, to wysiłek, który można scharakteryzować jako komfortowo trudny. Co to oznacza? Że jedziemy na tyle mocno, by czuć wyraźne obciążenie, oddech jest przyspieszony, ale jednocześnie jesteśmy w stanie utrzymać taką intensywność przez dłuższy czas. W moim przypadku to dzisiaj 6 minut pracy, powtórzone 4 razy, ale bardziej zaawansowani zawodnicy mogą wykonywać takie odcinki trwające 20, 30, a nawet i więcej minut. Dzisiaj moim celem jest utrzymanie mocy w okolicach od 152 do 183 W. No dobrze, ale po co się tak męczyć, zwłaszcza w taką pogodę? Korzyści z treningu tempowego jest całe mnóstwo. Przede wszystkim taki wysiłek znakomicie buduje naszą wytrzymałość tlenową. Nasze mięśnie uczą się efektywnie wykorzystywać tlen i produkować energię. To jest absolutny fundament, na którym możemy budować formę do jeszcze cięższych, bardziej intensywnych treningów, jak na przykład interwały VO2 max, czyli te na progu naszych maksymalnych możliwości tlenowych. Kolejną kluczową korzyścią jest stymulacja naszego organizmu do podnoszenia progu mleczanowego, a właściwie zdolności do efektywnej pracy na poziomie bliskim tego progu. Mówiąc prościej, dzięki takim treningom będziemy w stanie jechać szybciej i dłużej, zanim w naszych mięśniach zacznie gwałtownie gromadzić się kwas mlekowy, powodując to dobrze znane uczucie zakwaszenia i odcięcia prądu. W praktyce przekłada się to na szybszą jazdę na długich podjazdach, efektywniejsze tempo podczas samotnych ucieczek, czy po prostu możliwości utrzymania mocnego tempa w grupie. Treningi tempowe uczą też nasz organizm efektywniejszego gospodarowania energią. Poprawia się zdolność do wykorzystywania zapasów tłuszczu jako paliwa, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza podczas długich dystansów, maratonów czy wyścigów wieloetapowych. Ale to nie wszystko. Nie zapominajmy o aspekcie mentalnym. Utrzymanie wysokiej, ale nie maksymalnej intensywności przez dłuższy czas to doskonały trening koncentracji, cierpliwości i odporności psychicznej. Uczymy się radzić sobie z dyskomfortem, z monotonią wysiłku
i jak dzisiaj z niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. To buduje charakter, który przydaje się nie tylko na rowerze. Po tak intensywnej pracy czas na równie ważny element każdego treningu – schłodzenie. Przez najbliższe 10-15 minut będę spokojnie kręcił, pozwalając organizmowi stopniowo wrócić do równowagi. Tętno spada, mięśnie się rozluźniają, a ja mogę już zacząć przetwarzać ten solidny wysiłek. To też moment na pierwsze refleksje. Pomimo deszczu i walki czuję tę charakterystyczną potreningową euforię. To jest właśnie to, co napędza do dalszej pracy. No i tak właśnie wyglądał mój dzisiejszy trening tempo, w tych powiedzmy orzeźwiających warunkach. Jak słyszeliście, te 4 razy po 6 minut w trzeciej strefie to konkretny bodziec, który przynosi szereg korzyści. Od poprawy wytrzymałości tlenowej przez podniesienie progu mleczanowego po wzmocnienie mentalne. To fundament, który pozwala nam jeździć szybciej i dłużej. A trening w deszczu? Cóż, na pewno hartuje ducha, uczy pokory, ale też daje niesamowitą satysfakcję z pokonania nie tylko własnych słabości, ale i przeciwności losu. Jasne, łatwiej byłoby zostać w domu na kanapie, ale wtedy ominęłaby mnie ta cała przygoda i to poczucie, że zrobiłem dziś coś naprawdę wartościowego dla mojej formy. Jeśli sami planujecie jeździć w deszczu, pamiętajcie o kilku rzeczach. Dobra kurtka i spodnie przeciwdeszczowe to absolutna podstawa. Ochraniacze na buty też robią wielką różnicę. No i oczywiście jasne oświetlenie, żeby być dobrze widocznym dla innych. A przede wszystkim pozytywne nastawienie. Bez tego nawet najlepszy sprzęt nie pomoże. Jeśli chodzi o samo wplatanie treningów tempo w plan, to zależy od okresu przygotowawczego i celów. Ale dla większości kolarzy amatorów jedna, maksymalnie 2 takie jednostki w tygodniu to optymalna dawka. Siemano, dzisiejszy trening niestety w mokrych okolicznościach przyrody złapał nas deszcz, ale nie ma co się łamać. Zakładamy kurteczkę i lecimy swoją jednostkę treningową. A wy odpuściliście, czy i trenujecie? Nie łamcie się, trenujcie, a będzie dobrze. Pamiętajcie, wszystko jest w naszych głowach. Do dzieła, hej! Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o treningu tempo i może nawet poczuliście choć trochę klimat tej mojej deszczowej walki. Jeśli sami macie jakieś ciekawe doświadczenia z treningów w trudnych warunkach albo pytania dotyczące treningu tempo, koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej. Chętnie poczytam i odpowiem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. To dla mnie duża motywacja do działania. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych rowerowych przygód. Trzymajcie się ciepło, trenujcie mądrze i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!